Witam serdecznie, kolejny 14 odcinek Revitoków, tym razem poświęcony szablonom widoków. Stwierdziłem, że warto poruszyć tą tematykę w ramach tych spotkań, ponieważ ja z natury nie lubię wykonywać powtarzalnych czynności, a przygotowanie dokumentacji projektowej jest czymś jednak bardzo powtarzalnym i zawsze staram się znaleźć jakiś sposób automatyzacji, przyspieszenia, po to, żeby uzyskać powtarzalność, spójność, jakąś tam standaryzację. No i to wszystko też starałem się znaleźć w Revicie i właśnie szablony widoków są tą funkcjonalnością, która zdecydowanie może nam pomóc przyspieszyć uzyskanie tych wszystkich elementów, wyznaczników, o których przed chwileczką wspomniałem. Przełączamy się szybciutko do Revita po to, żeby już rozpocząć pracę na programie. Uruchomiłem przykładowy projekt, który jest instalowany razem z Revitem bez względu na to, czy masz licencję, czy jej nie masz, czy instalujesz tylko wersję trial ze strony Autodesku. Ten projekt będzie instalowany razem z programem, więc możesz później spróbować odtworzyć to wszystko, co tutaj pokażę podczas tego dzisiejszego spotkania. Jak się tworzy szablony projektu widoków, jak je zastosować do odpowiednich widoków? Zacznijmy może od samego początku. W przeglądarce projektu, w tym konkretnym projekcie, mamy fajnie podzielone widoki. Tutaj odniesiemy się tylko i wyłącznie do rzutów. Przede wszystkim mamy zwykłe rzuty kondygnacji. I tutaj otworzę sobie przykładowy. Widać, że jest on całkiem nieźle uporządkowany, przynajmniej pod względem kolorystyki. Nie ma tutaj nic kolorowego, co by mogło nas później na wydrukach zaskoczyć. Mamy widoki Life Safety Plan, czyli widoki, no można powiedzieć, ewakuacyjne, z oznaczonymi klasami ognioodporności dla poszczególnych ścian. Widać, że zastosowane są tutaj również jakieś filtry kolorystyczne, oznaczone są ścieżki ewakuacji i tak dalej, ale widać, że pozostałe elementy opisowe, jak na przykład wymiary, zostały schowane. Idziemy dalej. Mamy w końcu widoki schematyczne kondygnacji, gdzie przypisane, widoki funkcjonalne właściwie, gdzie przypisane są schematy kolorystyczne i znowu praktycznie nie ma elementów opisowych. Ilość elementów czy podkategorii, które są wyświetlone w tych widokach, praktycznie została ograniczona do minimum, więc ten widok jest o wiele bardziej przejrzysty. I wreszcie na samym końcu mamy tak zwane widoki robocze, które służą do tego, żeby na nich pracować, wprowadzać modyfikacje. Tam przeważnie jest największy bałagan, ale tym się zupełnie w trakcie pracy nie przejmujemy, ponieważ na samym końcu będziemy dokumentację porządkować właśnie za pomocą szablonów widoków i w szybki, łatwy sposób będziemy mogli tak zdefiniować ustawienia widoczności poszczególnych kategorii, przypisać odpowiednie filtry, schować to, co nam jest niepotrzebne, że finalną dokumentację uzyskamy bardzo szybko. Ja tu może wyświetlę tylko jeden widok przykładowy, żeby zobaczyć rzeczywiście ten bałagan. No i widać, że tutaj mamy wszystko. Mamy przypisane filtry graficzne, czyli te oznaczenia kolorystyczne ścian chociażby. W tym przypadku akurat twórca tego projektu chciał sprawdzić, do jakich poziomów ściany są przypisane, więc zdefiniował sobie filtry graficzne. Wejdziemy w okno Visibility Graphics Overrides po to, żeby znaleźć te filtry graficzne i widzimy, że mamy tutaj takie filtry jak Wall Base 1. Wejdźmy w edycję i zobaczmy, że chodzi o to, żeby sprawdzić, do jakiego poziomu ściany są przypisane. I w zależności od tego, jaki poziom, jeżeli poziom wynosi tam L1 blok 35, no to później mamy w filtrze przypisany taki kolor pomarańczowy, nazwijmy to, jak tutaj widać w tabelce. No i w rezultacie widzimy, że ściany mają różne, są pokolorowane różnymi kolorami, w związku z tym różne wartości tego parametru poziom podstawy no, są we właściwościach zawarte. Więc tutaj mamy również widoczne płaszczyzny odniesienia, pomocnicze płaszczyzny odniesienia, które są nam przydatne, potrzebne w trakcie pracy, w trakcie wprowadzania modyfikacji, ale na dokumentacji, na wydrukach one nie powinny być widoczne. Wydruk ma być przejrzysty, czysty, ma ułatwiać czytanie tego rzutu, ułatwiać czytanie rysunku, a nie komplikować sytuację z interpretacją. Więc taki widok na pewno nie pójdzie do wydruku, musimy go odpowiednio wyczyścić. Jak to zrobić w szybki sposób? No posłużymy się właśnie szablonami widoków, które będziemy tworzyć albo
na końcu pierwszego projektu, jak już dojdziemy do tego etapu tworzenia dokumentacji, wtedy będziemy definiować finalne ustawienia graficzne, będziemy sobie dopieszczać widok i na podstawie tych finalnych ustawień będziemy generować szablony widoków. Albo po zakończeniu całego pierwszego projektu, już z gotowego, zopracowanego projektu, wygenerujemy sobie szablony widoków po to, żeby można je było wykorzystać w kolejnych projektach, żeby przyspieszyć później naszą pracę, no i sprawić, że będzie ta dokumentacja maksymalnie powtarzalna w zakresie stylistyki, maksymalnie ustandaryzowana, maksymalnie zautomatyzowana. Ale wróćmy do tego widoku L1, czyli standardowy rzut kondygnacji i z niego utwórzmy pierwszy szablon widoku. Jak to się robi? W przeglądarce projektu prawy klik myszką na nazwę widoku, a następnie na górze wybieramy Create View Template from View, czyli utwórz szablon widoku z tego widoku, który w tym momencie mamy otwarty. No i musimy sobie wpisać jakąś nazwę szablonu, nie wiem, Arch Floor Plan, czyli rzut architektoniczny. Zatwierdzam przyciskiem OK. W tym momencie program zapisuje wszystkie ustawienia graficzne, które w tym widoku były zdefiniowane i otwiera nam okno menadżera szablonów widoków. Po lewej stronie zobaczysz wszystkie szablony widoków, jakie są zdefiniowane w tym projekcie. One są też podzielone ze względu na kategorię widoku, z którego zostały utworzone, po to, żeby łatwiej było nam filtrować te szablony i łatwiej było nimi zarządzać. Więc mamy szablony do widoków 3D, rzutów odwróconych, elewacji, zestawień i rzutów konstrukcyjnych, rzutów architektonicznych i planów powierzchni. Oczywiście to jest tylko filtrowanie, co nie znaczy, że danego szablonu nie możemy zastosować na przykład do widoków 3D. Może być zastosowany do dowolnego widoku, ale program wyciągnie z niego tylko te ustawienia, które będą mogły być w danym przypadku zastosowane. I teraz mamy tutaj ten szablon na samej górze i po prawej stronie widać wszystkie parametry, które szablon przechowuje, które możemy w nim zdefiniować. Więc mamy skalę, stopień szczegółowości, widoczność części, całe okno Visibility Graphics ze wszystkimi zakładkami, które tam się znajdują, cienie, oświetlenie, podrysy, północ, o której była mowa w pierwszych dwóch odcinkach Revitoków, mamy tutaj dziedzinę i tak dalej, i tak dalej. Tutaj również możemy uwzględnić schematy kolorystyczne i to jest bardzo ważne. I na samej górze po prawej stronie pisze, do ilu widoków ten szablon został przypisany. Na razie nie przypisaliśmy go do żadnego widoku, tworzymy go, więc tam jest cyfra 0. Zatwierdzamy przyciskiem OK i teraz spróbujmy przypisać te ustawienia do jakiegokolwiek innego widoku, po to, żeby zresetować i dostosować do tych ustawień, które mamy zapisane w szablonie widoku. Zjeżdżamy na dół i wybierzmy jeden z tych zabałaganionych widoków, czyli na przykład L1 Wall Base. I teraz przechodzimy, tutaj możemy to zrobić z poziomu przeglądarki projektu, albo drugie miejsce, czy drugi sposób. Przechodzimy na zakładkę View, czyli widok, View Templates na samym początku i teraz pierwsza opcja od góry, czyli Apply Template Properties to Current View. Zastosuj, przypisz właściwości szablonu widoku do bieżącego widoku. Wybieramy sobie szablon, którego właściwości mają być przypisane. Po prawej stronie w ostatniej kolumnie jeszcze możemy zdecydować, które parametry mają być przypisane, które mają być brane pod uwagę. Jeżeli nie chcemy na przykład zmieniać skali albo stopnia szczegółowości, albo nie chcemy usuwać filtrów graficznych, to możemy w ostatniej kolumnie po prawej stronie wyczyścić checkbox i wtedy te parametry nie zostaną zastosowane w danym widoku. Ja tutaj jeszcze sobie zmienię skalę na 1 do 100, ponieważ ta 1,96 wynika z tego, że zmieniałem jednostki z imperialnych na metryczne i po prostu tak skala została przeliczona. I w prawym dolnym rogu klikam Apply Properties, czyli zastosuj właściwości. No i w tym momencie widać, że od razu cały projekt został tutaj wyczyszczony. Wszystkie te elementy, które były zbędne, które zostały ukryte, można powiedzieć, zniknęły filtry graficzne, ponieważ ten szablon filtrów graficznych nie zawiera. Zatwierdzam przyciskiem OK
I od razu widać, że w lewym dolnym rogu również skala została zmodyfikowana na 1:100. I teraz, co ciekawe, ja cały czas, mimo tego, że przypisałem szablon, a właściwie właściwości szablonu, mogę dowolnie zmieniać skalę, stopień szczegółowości, wszelkie ustawienia graficzne. Tak samo okno Visibility Graphics jest odblokowane, nie jest tutaj nic zamrożone. Dlaczego więc po przypisaniu szablonu ja to wszystko dalej mogę modyfikować? Ponieważ nie przypisałem szablonu na sztywno. Wejdźmy sobie jeszcze raz do menadżera szablonów widoków i zauważ, że nawet jeżeli ja tutaj zmienię teraz skalę na 1:50 w tym naszym szablonie i zatwierdzę przyciskiem OK, to skala tego naszego widoku, do którego przypisywałem właściwości szablonu, nie została zmodyfikowana. Czyli widok nie jest spięty na sztywno z szablonem. Jak sprawić, żeby ten widok był spięty z szablonem, można powiedzieć, na sztywno? No musimy to zrobić w inny sposób, a mianowicie we właściwościach tego widoku zjeżdżamy na dół i tutaj mamy parametr View Template. Jeżeli w tym miejscu przypiszemy sobie ten nasz szablon na sztywno, zatwierdzimy przyciskiem OK, to zobacz, że od tego momentu przede wszystkim skala się zmieniła, czyli dokładnie odzwierciedliła to, co było ustawione w szablonie, ale nie mam już możliwości wprowadzania modyfikacji do ustawień graficznych w tym widoku. Mogę przesuwać ściany i tak dalej, czyli modyfikować elementy modelowe, ale grafika będzie spięta na sztywno z szablonem. To spowoduje, że w momencie, kiedy ja zmienię cokolwiek w szablonie, to automatycznie to zostanie wprowadzone do wszystkich widoków, do których ten szablon jest przypisany. Zmieniłem skalę w szablonie, zmieniła się na widoku. Ukryję jakąś kategorię elementów w szablonie, zostanie ukryta we wszystkich widokach, do których ten szablon jest przypisany. No i teraz, jak można przypisać szablon w sposób automatyczny do wielu widoków naraz, żeby nie trzeba było tego robić ręcznie za każdym razem? Ano bardzo prosto. W przeglądarce projektu zaznaczamy sobie z shiftem widoki, do których chcemy przypisać szablon i albo przypisujemy szablon na sztywno z poziomu okna właściwości, czyli tutaj we właściwościach klikamy ten przycisk None, wybieramy szablon i tak dalej, albo prawy klik myszką na dowolny z tych widoków, Apply View Template i znowu wskazujemy szablon na liście i przypisujemy go odpowiednio do widoku. Żeby zobaczyć to w taki sposób drastyczny, ja może przełączę się na taki widok jak Rooms L5 i teraz do tego widoku zastosujemy sobie szablon, który wcześniej utworzyliśmy, czyli właśnie ten architektoniczny floor plan. Klikam przyciskiem OK i zobaczysz, jak drastycznie ten widok będzie się różnił po sekundzie, można powiedzieć. Coś, co właśnie zostało wykonane. Czyli bardzo ważne, żeby utrzymać spójność, powtarzalność i standaryzację dokumentacji, warto stosować szablony widoku, warto je sobie opracować na końcu pierwszego projektu i stosować w kolejnych projektach, żeby uzyskać za każdym razem ten sam efekt. I oczywiście nigdy nie podchodź do tego w taki sposób, że szablony masz już gotowe. Zawsze je udoskonalaj, wprowadzaj modyfikacje po to, żeby one cały czas były coraz lepsze, no i przede wszystkim pracowały dla Ciebie w taki sposób, jak Ty tego chcesz. Dzięki i do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku Revitoków.